Witam Państwa, z tej strony Piotr Przybycin. Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka szkolenia na temat programu iX-Chart. Dzisiaj przedstawię Państwu kalkulator central wentylacyjnych, który jest moim zdaniem najbardziej, czy może prawie jednym z dwóch najbardziej wartościowych narzędzi, które można znaleźć w programie iX-Chart. I tak de facto bardzo mocno automatyzuje większość rysowania na wykresie i analiz wszelkiego rodzaju. Do czego może to służyć? Kalkulator central wentylacyjnych. Dużo osób zadaje mi to pytanie, twierdząc, że przecież wystarczy wysłać zapytanie ofertowe do producenta centrali wentylacyjnej i praktycznie otrzymuje się gotowy dobór. Natomiast prawda jest taka, że centrala wentylacyjna jest urządzeniem, które jest projektowane czy powinno być zaprojektowane przez projektanta. I to projektant powinien mieć pod kontrolą wszystkie parametry centrali wentylacyjnej, począwszy od parametrów wejściowych, jak i wyjściowych. Producent co do zasady ma wiele narzędzi do tego, żeby gdzieś tam pewne rzeczy poukrywać, czy nie pokazać w taki sposób, jak jest w rzeczywistości. Oczywiście nie mam tutaj nikogo i niczego złego na myśli, natomiast no, znając doświadczenie, widziałem już niejedno. W związku z powyższym papier wszystko przyjmie i fajnie jest mieć do tego celu narzędzia, które są w stanie ocenić, czy dane techniczne są możliwe lub nie są możliwe. Ponadto można tego modułu z powodzeniem używać do wszelkiego rodzaju tworzenia koncepcji, wcześniejszych analiz i tak dalej, co zaraz zresztą pokażę. Dobrze, zatem kalkulator central wentylacyjny, mamy tutaj specjalną ikonkę do tego celu. Zatem po otwarciu modułu mamy taki oto schemat. Do uzupełnienia mamy wszystkie pola zaznaczone na zielono, pola na czerwono będą obliczane w sposób automatyczny. Jest to pewnego rodzaju tutaj układ centrali złożony z dosyć klasyczny rekuperatora, czyli wymiennika odzysku ciepła lub regeneratora wymiennika odzysku ciepła i wilgoci, tak to należy rozumieć, komory mieszania. Zauważyłem, że większość producentów central wentylacyjnych nie jest nawet w stanie uwzględnić w obliczeniach komory mieszania jako tako, więc to jest też jakaś dodatkowa wartość dodana. Następnie mamy chłodnicę powietrza i nagrzewnicę powietrza, nawilżacz powietrza. Tego typu konfiguracja pozwala nam w zasadzie na realizowanie wszystkich wymaganych procesów w klimatyzacji. Dobrze, więc zaczynając od samego początku, czyli musimy zdefiniować parametry powietrza czerpanego, bo tak bym do tego podszedł, aby przejść po kolei większość tutaj tych pól. Możemy to zrobić poprzez predefiniowane dla Polski i poszczególnych stref klimatyczne dane. Na przykład dla lata możemy wybrać strefę klimatyczną pierwszą lub drugą, lub spróbować wybrać według miasta na podstawie danych klimatycznych z wielolecia dla 60 miast w Polsce i to są dane klimatyczne pobierane z strony Ministerstwa Infrastruktury, więc całkiem rzetelne opracowania. Natomiast ja sugeruję na poczet naszego tutaj odcinka wybrać te parametry dla strefy drugiej. Od razu się tutaj nam uzupełniają, przy czym oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby je dowolnie zmodyfikować według własnego uznania. Następnie mamy rekuperator. Jeżeli mamy tutaj, sprawdzamy jakąś istniejącą centralę, to mamy tę wartość
sprawności odzysku ciepła zdefiniowaną przez producenta. To jest sprawność dla strumienia zrównoważonego. I w tym wypadku no, możemy ją tutaj wpisać lub jeżeli nie mamy, tworzymy koncepcję lub tego typu opracowanie, a potrzebujemy podstawowe parametry, aby zbilansować załóżmy ciepło czy chłód, no to w tym wypadku musimy sobie założyć jakąś sprawność odzysku ciepła. W obecnych przepisach najniższa sprawność odzysku ciepła to 73%, więc jeżeli sobie liczymy dla najgorszego scenariusza, to możemy założyć te 73% i tego poniżej tej wartości zejść raczej nie możemy. Lub sobie wybrać jakąś wartość wyższą, bo jeżeli na przykład będzie to wymiennik obrotowy, to myślę, że bez większych problemów możemy tą sprawność rzędu 80% sobie wpisać. Niech jest też i w tym wypadku. Komora mieszania teraz, jeżeli ją mamy w centrali wentylacyjnej, możemy ją uwzględnić, możemy jej nie uwzględniać. Jeżeli jej nie uwzględniamy, to albo ją wyłączamy, albo ją w zasadzie zostawiamy, bo te parametry zostają po prostu przepisane, które przepływają przez komorę mieszania, nie zmieniając stanu powietrza, co zresztą widać tutaj. Jeżeli byśmy zmienili, załóżmy w jakiś sposób tam te mieszanie, no to już te parametry nam się zmieniają, ale na poczet tego przykładu póki co zakładamy, że nie mamy mieszania powietrza. Chłodnica powietrza. Teraz tak, jeżeli mamy zamiar osuszać powietrze, no to w tym wypadku musimy zrealizować, mówię o osuszaniu kondensacyjnym, zrealizować tak zwane głębokie chłodzenie i wtórny podgrzew. Więc jeżeli będziemy realizowali osuszanie, no to potrzebujemy zarówno sekcję chłodnicy, jak i późniejszej nagrzewnicy. Natomiast jeżeli miałoby to być tylko i wyłącznie zwykłe chłodzenie bez kontroli wilgotności względnej, to nagrzewnicę możemy całkowicie z naszych obliczeń wyłączyć. Natomiast no, my zakładamy, że będziemy te osuszanie na poczet naszego przykładu realizować. Zatem póki co zakładam temperaturę, chłodzimy do 16 stopni i temperaturę ścianki chłodnicy teraz. Czym ona jest? Temperatura ścianki chłodnicy tak naprawdę przyjmuje, możemy do niej podejść na dwojaki sposób. Jeżeli jest to chłodnica zasilana chłodziwym w postaci wody czy mieszanki glikolu, czyli woda tak zwana lodowa, no to zwyczajowo przyjmuje się temperaturę ścianki chłodnicy jako średnią arytmetyczną zasilania i powrotu. Więc jeżeli mamy na przykład temperaturę 7/12, no to w tym wypadku temperatura ścianki chłodnicy będzie wynosiła 9,5 stopnia. Wpiszmy ją w 9,5. Natomiast jeżeli mielibyśmy chłodnicę freonową, czyli tak zwaną chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem, no to parowanie jest przemianą termodynamiczną, która przebiega przy stałej temperaturze. W związku z powyższym, z producentem agregatu skraplającego trzeba ustalić temperaturę parowania czynnika chłodniczego i taką tutaj wpisać. Z reguły to jest 6-7 stopni. Generalnie im niższa temperatura tutaj tego freonu czy chłodziwa, tym bardziej będziemy w stanie osuszyć powietrze. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, realizujemy osuszanie, więc po głębokim chłodzeniu musimy powietrze wtórnie podgrzać. I tutaj zakładam, że podgrzewamy do plus 20 stopni. Jeżeli sprawdzamy centralę wentylacyjną istniejącą, czyli na przykład dostajemy karty doborowe istniejącej centrali wentylacyjnej i sprawdzamy, czy któryś z producentów nie podrasował pewnych parametrów. Oczywiście nie mam tutaj niczego złego na myśli, natomiast z doświadczenia wiem, że różne rzeczy się mogą wydarzyć. No to w tym wypadku należy wpisać te strumienie powietrza, które wynikają z karty doborowej centrali. Jeżeli natomiast sami dobieramy centralę i
chcemy jednocześnie określić, jaki powinien być strumień powietrza wentylacyjnego, aby zasymilować zyski ciepła całkowitego i wilgoci całkowitej, które powinniśmy wyliczyć z użyciem jakiegoś innego oprogramowania, na przykład programu TechnoSim, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, tylko wspomniałem w zasadzie. W tym wypadku nie musimy zadawać ani strumienia powietrza nawiewanego, ani wywiewanego, ani wilgotności względnej, bo te wszystkie parametry zostaną wyliczone na podstawie bilansu cieplno-wilgotnościowego. Jedyne co nas interesuje, to jest temperatura wywiewu i załóżmy, że tutaj chcemy uzyskać na wywiewie, czyli tak de facto w pomieszczeniu, plus 24 stopnie. Więc wybieramy tutaj oblicz z bilansu powietrza i załóżmy, że mamy, tak jak w odcinku pierwszym, 20 kW zysków ciepła całkowitego i 3 kW wilgoci. Klikamy wyznacz automatycznie strumień powietrza i już tutaj nam się pojawiły te właściwe wartości, czyli 13 166 m3/godzinę. Mówiąc inaczej, aby z pomieszczenia, w którym występują zyski ciepła całkowitego 20 kW i 3 kg wilgoci, utrzymać temperaturę plus 24 stopnie, to musimy tam nawiać 13 166 m3/godzinę powietrza o temperaturze plus 20 stopni. I do tego celu potrzebujemy 70,94 kW mocy chłodniczej dostarczanej z agregatu wody lodowej i potrzebujemy nagrzewnicę wtórną o mocy 17,58 kW. Natomiast pytanie, czy chcieliśmy uzyskać na wywiewie wilgotność względną 50,86%. Załóżmy, że nie. Załóżmy, że chcieliśmy uzyskać parametry w pomieszczeniu nie 24,50, tylko chcieliśmy, żeby było bardziej osuszone, czyli na przykład 45%. Co musimy zrobić, żeby to uzyskać? Musimy obniżyć temperaturę, musimy bardziej osuszyć powietrze, czyli musimy bardziej wykroplić wodę, czyli nawiać, może nie nawiać, tylko za chłodnicą musimy chłodzić powietrze do niższej temperatury, głębiej schłodzić. To załóżmy, że chłodzimy do 14 stopni. Wpisałem 14 stopni, moc chłodnicza nam wzrosła do 86,4 kW, a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu zmieniła nam się 47,78%. Jest to dalej za mało. Dobra. Zmieniamy na 12 stopni. I teraz moc nam chłodnicza wzrosła do 101,87, wilgotność względna spadła nam do 44,68, czyli tak jak chcieliśmy. No i świetnie. W zasadzie udało nam się osuszyć powietrze, czy uzyskać parametry takie, jakie sobie zażądaliśmy w pomieszczeniu, czyli 24 stopnie i 44,68%. Teraz jednym kliknięciem możemy to narysować na wykresie. I tak oto wyglądają te przemiany wewnątrz centrali wentylacyjnej, czyli od temperatury powietrza zewnętrznego. Ja może jeszcze zmienię tutaj w opcjach, ustawieniach, żeby były wyświetlane wszystkie punkty. OK. Czyli od parametrów powietrza zewnętrznego odzyskujemy ciepło na wymienniku o sprawności 80%. Następnie, sprawdzę jeszcze, czy na pewno 80%. 80%, OK. Następnie chłodzimy to powietrze w chłodnicy od tego punktu za wymiennikiem do punktu chłodzenia, czyli plus 12 stopni. Podgrzewamy je do plus 20 stopni i nawiewamy do pomieszczenia. I teraz to, co powiem, jest bardzo rzadko
albo może inaczej, jest często popełnianym błędem i brak zrozumienia, co czym jest. Bo proszę sobie wyobrazić, to wiem akurat z rozmów z doradcami technicznymi odpowiedzialnymi u różnych producentów za dobór centrali wentylacyjnej. Z reguły jest mylona pewna zależność, a mianowicie jeżeli ktoś uważa, że w pomieszczeniu ma 20 kW zysków ciepła, to powinien dobrać układ chłodniczy o mocy 20 kW. Otóż jest to oczywiście duże nieporozumienie i nieprawda, bo tak jak tutaj w naszym przykładzie pokazaliśmy, my potrzebujemy chłodzenie jest na tej drodze i jest to ta różnica entalpii, czyli 55,75 i 32,5. Natomiast to, co my z pomieszczenia odbieramy, to jest ta przemiana. I to jest te 20 kW i 3 kg wilgoci. Natomiast to jest rzeczywista moc chłodnicza, która do tego celu jest potrzebna, żeby zrealizować ten proces. W związku z powyższym jest to wielokrotnie więcej. I tak jak tutaj sobie widzimy, przemiana od R do H mamy 101,87 kW. I tutaj jest wykroplone z tego powietrza naszego zewnętrznego aż 60,6 kg wody na godzinę, z czego moc jawna to jest 57,84 kW, czyli te ciepło, ta moc chłodnicza, która powoduje obniżenie temperatury, a resztę tego ciepła, czyli w sumie prawie że połowę, druga połowa ciepła czy mocy chłodniczej jest tak de facto spożytkowana tylko i wyłącznie na wykroplenie wody z powietrza. I tu jest naprawdę bardzo dużo błędów i takich problemów, że my jako projektanci, obliczając zyski ciepła i wilgoci, zawsze mamy do czynienia tutaj z tym odcinkiem. To nas interesuje. Nie to. To oczywiście też, ale to jest ważne. Na podstawie tego dobieramy wielkość agregatu skraplającego czy agregatu wody lodowej. Natomiast my uzyskujemy to. Dobrze, wróćmy jeszcze do kalkulatora central wentylacyjnych. I chciałbym pokazać jeszcze, w jaki sposób teraz możemy sobie to modyfikować. Na przykład tutaj mamy 44,68. Załóżmy, że nawiejemy 18 stopni. Mamy 45,19. Ale proszę spojrzeć, co się dzieje. Czyli w zasadzie jesteśmy dalej można powiedzieć, z lekkim, minimalnym przekroczeniem tej wilgotności, ale podwyższając, czy obniżając temperaturę z 20 do 18, strumień powietrza wentylacyjnego automatycznie nam spada do 8730 m3 na godzinę i moc chłodnicza, która jest do tego celu potrzebna, 67,91 kW. Więc tu jest bardzo duże pole do popisu do tego, żeby odpowiednio zoptymalizować taką centralę wentylacyjną, bo wiadomo, że te koszta związane z eksploatacją takiego układu będą nieproporcjonalnie niższe. Możemy oczywiście jeszcze uwzględnić komorę mieszania. Czyli mam tutaj na myśli sytuację, że jeżeli nasz układ całkowicie powietrzny, poza pełną klimatyzacją pomieszczenia, załóżmy, mamy do czynienia z jakimś magazynem, w którym jest ważne utrzymanie wszystkich parametrów powietrza, lub mamy do czynienia z na przykład biblioteką, w której przebywa na przykład tam 20 osób, natomiast ilość powietrza, które my tutaj musimy nawiewać, to jest 8730, to te 20 osób de facto ze względów higienicznych potrzebuje tego powietrza 600 m3 na godzinę, a my mamy 8730, więc my tą komorę mieszania powinniśmy nawet wprowadzić z tego powodu, żeby oszczędzać energię. I możemy tu na przykład zastosować recyrkulację 80%,
i my będziemy w tym wypadku zawracać prawie że 7000 m3 na godzinę. Ale proszę spojrzeć, co się dzieje tutaj z tymi parametrami, które nas interesują. Temperatura, moc chłodnicza spada do 44,64, a wilgotność spada już nam do 62,51%, czyli tak de facto możemy znowu podnieść, nie musimy tak głęboko chłodzić, możemy na przykład spróbować teraz na 14 stopniach. Dalej jesteśmy nawet na 16, zobaczmy. O, na 16 już przekroczyliśmy, więc zróbmy 15. 44,55. I w ten oto sposób przy takiej recyrkulacji powietrza moc chłodnicza nam spada do 35-13, żeby w zasadzie uzyskać te same parametry. A moc nagrzewnicy wtórnej do 8,81, a pierwotnie mieliśmy tam bodajże na samym początku 35 kW. I teraz rysując to na wykresie IX, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I teraz tu widać nam się jeszcze opisy ponakładały. Na przykład musielibyśmy zmienić z tego punktu opis na górę. Z tego punktu przesuniemy na dół, czyli to będzie punkt mieszania. To bardziej czytelne. Czyli znowu od punktu zewnętrznego odzyskujemy ciepło na rotorze, mieszamy to w komorze mieszania z powietrzem wywiewanym, chłodzimy, podgrzewamy, nawiewamy. I znowu mamy tutaj wyliczone te parametry, które nas interesują, czyli 20 kW zysków ciepła całkowitego i 3 kg wilgoci. Natomiast no teraz, jak widać, tej mocy chłodniczej już potrzebujemy znacznie mniej, bo ze 105 bodajże zrobiło nam się 35 kW i zamiast wykraplać wody 60 kg, wykraplamy tylko 10. Więc trzeba mieć to wszystko na uwadze, w jaki sposób to robić, aby móc optymalizować centralę wentylacyjną. I proszę mi wierzyć, żaden producent centrali wentylacyjnej tego za Państwa nie zrobi, za żadnego projektanta. Projektant musi samodzielnie tego typu analizy wykonywać, zanim wyśle jakiekolwiek zapytanie ofertowe do producenta. Wracając do kalkulatora, chciałem jeszcze powiedzieć, że wszystkie te obliczenia bazują na wartościach teoretycznych. Tu nie ma żadnych charakterystyk wymienników. Tutaj na wykresie chłodzenie przebiega w sposób liniowy. W rzeczywistym wymienniku chłodnicy tak nie jest. Z reguły jest to w taki sposób, tak jak tutaj pokazuję teraz kursorem, w pierwszym etapie chłodzenie suche gdzieś tam w pobliżu bardziej linii nasycenia i później bardziej wykręcanie tego i kierowanie tego powietrza po linii nasycenia, więc to nie jest tak liniowe, jak tutaj wygląda. Dlatego, jeżeli robimy oczywiście osuszanie powietrza, musimy bardzo mocno na to zwracać uwagę i po to właśnie jest wysyłany finalnie ten dobór do producenta, żeby potwierdził nam te wszystkie parametry, bo prawdopodobnie, tak jak my sobie tutaj przy tych parametrach założyliśmy, że uzyskaliśmy 44,5, to rzeczywisty wymiennik nie będzie w stanie tego uzyskać i będziemy musieli mimo wszystko tą temperaturę mieć tutaj niższą lub będzie mogła być taka jak jest, ale będziemy musieli obniżać temperaturę chłodziwa i na przykład nie będziemy mieli parametrów 7/12, tylko 5/11 lub nawet niżej. Wszystko zależy od tego, do jakiej wilgotności będziemy chcieli tutaj dotrzeć i właśnie całą tutaj rolą projektanta jest w tym, żeby te parametry odpowiednio dobrać. Trzeba mieć też świadomość tego, że nie każde osuszanie da się zrealizować za pomocą osuszenia kondensacyjnego, bo jeżeli mamy zimne pomieszczenia, które mają niskie wilgotności wymagane i tak dalej,
lub nawet te osuszanie musi być realizowane w ciągu, załóżmy, okresów wiosennych i jesiennych, to bardzo często osuszanie kondensacyjne nie będzie możliwe do zrealizowania za pomocą centrali wentylacyjnej i będzie trzeba wprowadzać osuszanie dodatkowo absorpcyjne za pomocą absorpcji. Natomiast to nie jest w tej chwili przedmiotem tego odcinka. Dobrze, no i w ten sposób pokazałem przemiany dla lata. Tu jeszcze możemy oczywiście zadać, na przykład, jeżeli byłby to wymiennik obrotowy ze złożem hygroskopijnym, możemy tutaj zadać mu jakąś odzysk wilgoci. I tak samo to narysować na wykresie. Jak widać, tych przemian robi się już tutaj bardzo, bardzo dużo. Tą czytelność oczywiście można poprawić poprzez zmianę wielkości czcionki, ilości opisów, przesunięcia tych opisów, także tego teraz nie będę robić, żeby już nie tracić czasu. Natomiast to, co jest istotne, to pokazanie, że dalej jeszcze obniżamy te wszystkie moce, które nas interesują. Ok, i teraz zróbmy to samo, ale dla zimy. Czyli tutaj mamy, weźmy sobie trzecią strefę klimatyczną lub według miasta, ja wybieram trzecią, minus 20-100%. Rotor zostawmy 80% na razie bez odzysku wilgoci i bez komory. Tutaj może jeszcze zmieńmy na bilans zdefiniowany przez użytkownika. Bez komory mieszania. Przepraszam, tak. I mamy nagrzewnicę, która będzie podgrzewać do plus 20 stopni. A na wywiewie w pomieszczeniu będziemy chcieli uzyskać plus 20 stopni i wilgotność załóżmy 40%. No i teraz jak należy do tego podejść? Wyłączmy też komorę mieszania jeszcze póki co. Czyli czerpiemy powietrze, przepuszczamy przez wymiennik odzysku ciepła. To, co tutaj od plus 12 do 20 podgrzewamy za pomocą nagrzewnicy i w pomieszczeniu chcemy mieć 20 stopni i wilgotność 40%. Żeby to uzyskać, od razu mamy tutaj wydajność nawilżania 52,84%. Spójrzmy teraz, jak się to zmieni, jeżeli wprowadzimy na przykład wymiennik hygroskopijny o sprawności 70%. Zrobiło nam się już 15,82%. Proszę zauważyć, jak ogromne znaczenie ma wprowadzenie wymiennika hygroskopijnego dla wydajności nawilżacza. Przy czym tu jedna uwaga, taka przestroga, żeby biorąc pod uwagę wymiennik hygroskopijny, nie kierować się tymi wartościami sensu stricte. W rzeczywistości on będzie tak pracować, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że on musi od pewnych parametrów wystartować, więc musi mieć pewien zapas wydajności. Nie wiemy też zazwyczaj, czy pewne materiały, które znajdują się wewnątrz budynku, są materiałami hygroskopijnymi, mogą pobierać tą wilgoć. Może być problem z uzyskaniem tej wilgotności, jeżeli będziemy próbowali, tak mówiąc kolokwialnie, wyżyłować ten nawilżacz, więc lepiej tu po prostu założyć jakiś współczynnik bezpieczeństwa rzędu 1,5, rzędu 2 nawet i w taki sposób wymiarować ten nawilżacz. No chyba że mamy zrobiony bardzo ściśle bilans cieplno-wilgotnościowy i wiemy wszystko na temat projektowanego obiektu. W tym wypadku myślę, że nic nie grozi osobie, która wtedy zaprojektuje w punkt taki nawilżacz. Natomiast ja tak de facto nie robię. Zawsze jakiś współczynnik bezpieczeństwa
stosuje. No, możemy. Tutaj te strumienie powietrza oczywiście są wzięte pod uwagę z poprzedniego doboru, gdzie wymiarujące było lato. No i narysujmy to na X-ie, jak to wygląda. Wygląda to w taki sposób, czyli od zewnętrznego minus 20, wilgotność 100%, odzyskujemy ciepło i wilgoć w rotorze, na rotorze, później to podgrzewamy na nagrzewnicy wtórnej, czy może nawet wstępnej, podgrzewamy po prostu, mówiąc krótko, i nawiewamy do pomieszczenia, czyli może zmienię troszkę, zmienimy ten opis, górę, troszeczkę lepiej. I nawiewamy do pomieszczenia. I mamy tutaj 20 i 40%. Gdybyśmy nie mieli odzysku wilgoci, wtedy nasze przemiany wyglądałyby w taki sposób. I widać, że wydajność nawilżania to jest 52,84%. Jeszcze możemy pokazać, jak będzie na przykład z komorą mieszania, gdybyśmy mieli tutaj również te 80% powietrza zawracanego i 70% odzysku wilgoci, no to już nam się robi naprawdę w tym wypadku wydajność tylko 3,16 kg na godzinę nawilżacza. Więc naprawdę trzeba brać pod uwagę wiele różnych aspektów, żeby się nie pomylić. I do tego celu generalnie ten moduł służy. Ja go, przyznam szczerze, najczęściej używam w mojej pracy. Jest on dla mnie najbardziej pomocny i nie wyobrażam w tej chwili sobie projektowania bez tego modułu, gdyż on mi pozwala na pełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w projekcie, szczególnie bardziej skomplikowanych, bo nie ukrywam, nie każdy projekt wymaga tego typu narzędzia. Natomiast jeżeli ktoś robi troszeczkę bardziej skomplikowane obiekty, gdzie mamy do czynienia z potrzebą nawilżenia powietrza czy osuszenia powietrza, no to w tym wypadku to narzędzie jest po prostu niezbędne. Można to robić na piechotę, nazwijmy to za pomocą wykresu Moliera, rysując wszystkie przemiany, ale można zrobić to też w tak ekspresowy sposób wraz z optymalizacją strumienia powietrza, parametrów i tak dalej. I narysowaniem tego na wykresie kilkoma kliknięciami, więc gorąco polecam, żeby korzystać z tego modułu. A w następnym odcinku przedstawię kalkulator zużycia energii, który nam jeszcze pięknie pokaże, ile to wszystko będzie później kosztowało eksploatacyjnie, również na podstawie danych klimatycznych. Także bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. No i zapraszam niebawem do kolejnego odcinka dotyczącego modułu zużycia energii. Pozdrawiam, do zobaczenia.